Marzycie o czworonogu? Chcecie wzbogacić swoje życie o psa, który będzie prawdziwym członkiem waszej rodziny? Bardzo się cieszę, ale musicie o czymś wiedzieć. Psy wnoszą w nasze życie mnóstwo pozytywnych emocji, ale i obowiązków, które nie powinny być dla nas zaskoczeniem. Z uwagi na to o wiele lepiej, by włączenie czworonoga do naszej rodziny było decyzją skrupulatnie przemyślaną, a nie zakupem dokonanym pod wpływem impulsu lub, co gorsza, nacisków choćby ze strony dzieci. Pamiętajcie, że żywe zwierzęta to nie zabawki. One mogą dać nam bardzo wiele radości, ale mają też swoje potrzeby, na które musimy być gotowi. W dzisiejszym odcinku podpowiem Wam, jak zabrać się za wybór swojego psiego przyjaciela, czym się kierować podejmując decyzję oraz jak przygotować siebie, swoją rodzinę, dom, a nawet samochód na jego przybycie. Są dokładnie 4 kroki, które musicie wykonać. Zaczynajmy! Przemyśl decyzję o zakupie lub przygarnięciu psa. Zwierzęta, które bierzemy pod swoją opiekę, niezależnie od rasy czy nawet gatunku, mają swoje wymagania i potrzeby, które my mamy obowiązek zaspokoić. Do tego wprowadzają w nasze życie dużo zmian. Dlatego pochopna i nieprzemyślana decyzja w kontekście przyjęcia psa pod nasz dach to gotowy przepis na katastrofę. Bo szybko okaże się, że zwierzakiem trzeba się opiekować, że trzeba po nim sprzątać, karmić go, czesać, a to dodatkowe zajęcia, które pochłaniają nasz czas wolny. Wymagają od nas sił lub po prostu chęci. Do tego posiadanie psa może nas kosztować sporo nerwów i oczywiście pieniędzy. Jeśli nie jesteśmy na to wszystko gotowi, wówczas może w nas narosnąć frustracja, złość lub bezsilność, która skupi się na Bogu ducha winnym czworonogu. Stajesz się na zawsze odpowiedzialny za to, co oswoiłeś, powiedział list do Małego Księcia. To bardzo mądre zdanie, które zapisał Antoine de Saint-Exupéry, powinniście mieć z tyłu głowy, rozważając przyjęcie psa do swojej rodziny. Dlatego w pierwszym kroku przed zakupem lub przygarnięciem czworonoga musicie zastanowić się nad tym, czy macie na niego czas. Czy stać Was na jego utrzymanie i zapewnienie mu właściwych warunków życiowych. Pomyślcie też, dlaczego w ogóle chcecie psa. Podejmując decyzję o adopcji kundelka lub jakiegoś innego nieszczęśnika ze schroniska, motywację łatwo rozpoznać. Po prostu chcemy odmienić smutne psie życie jakiegoś samotnego biedaka. Chwała Wam za to, bo ten cel jest szczytny. Ale jeśli zastanawiacie się nad psem rasowym, pomyślcie najpierw, czy to czasem nie jest jedna z zachcianek, która po spełnieniu przestanie Was interesować i cieszyć. To bardzo ważne. Na świecie jest kilkaset ras psów, posiadających rozmaite cechy. Różni je wielkość, kolor, rodzaj czy długość włosa, ale również aktywność czy psia osobowość. Psiak, który podoba nam się wizualnie, może nie być odpowiedni dla nas, na przykład pod względem charakteru. Może też mieć upodobania, które będą doprowadzać nas do szału. Dlatego nie wybierajmy rasy psa oczami, tylko głową, bo zły wybór będzie miał negatywny wpływ nie tylko na nasze życie czy los nowego pupila, ale także na nasze najbliższe otoczenie, rodzinę, a nawet sąsiadów. To wszystko trzeba brać pod uwagę. Potrzebujecie przykładów? Proszę bardzo. Jeśli mieszkasz w bloku, to nie wybieraj rasy znanej ze swej szczekliwości, np. terierów czy sznaucerów, bo to skończy się konfliktem sąsiedzkim. Jeśli mieszkasz na wsi i masz sąsiadów hodujących drób, to nie bierz nawet pod uwagę psów rasy husky, które znane są ze swych morderczych zapędów skierowanych w stronę pierzastego inwentarza. Jeśli jesteś mało aktywny, to nie kupuj psiego sportowca, jak modne teraz border collie czy owczarki belgijskie malinois. Jeśli masz mało wolnego czasu, to unikaj psów ras długowłosych, jak hart afgański czy shih tzu, bo one wymagają wielogodzinnego czesania. Lubisz swój zadbany ogród i doskonały trawnik? Zapomnij o jamniku czy Jack Russell Terrierze, które uwielbiają wprost kopać w poszukiwaniu gryzoni. Nie każda rasa psa będzie dla Ciebie odpowiednia. Dlatego zanim zdecydujesz, wypisz sobie na kartce wszystkie swoje oczekiwania wobec przyszłego pupila i przestudiuj cechy interesujących Cię ras, chociażby na kanale Tropidogradzi. Albo sięgnij też po literaturę czy stronę Związku Kynologicznego w Polsce. Decyzja musi być przemyślana, bo ten pies zostanie z Tobą na lata.
Krok drugi. Wybierz odpowiednią hodowlę. Hodowli psów rasowych jest obecnie mnóstwo. Wybór jest bardzo szeroki, a dzięki internetowi i mediom społecznościowym łatwo zaczerpnąć opinii na temat każdej z nich. Jak więc wybrać odpowiednie miejsce? Jedna hodowla będzie skupiała się na dobrym szkoleniu psów, a inna za obszar swojego zainteresowania obierze ich udział w przyszłych wystawach. Gdzie indziej natomiast priorytetem może okazać się stabilna psychika psów i ich charakter. Jeśli planujecie zakup pierwszego psa, to bardzo ważny dla Was powinien być dobry kontakt z hodowcą. Bo kiedy będą pojawiać się pytania albo problemy wychowawcze u szczeniaczka, to komunikatywny hodowca, znający rasę jak własną kieszeń, będzie doskonałym doradcą. Dlatego wybierzcie hodowcę, który swoją postawą budzi zaufanie. Potrafi popisać się wiedzą o rasie i chętnie się nią dzieli. Jest życzliwy, a nie tylko chce wypchnąć psa i wziąć kasę. Najlepszy hodowca to taki, który kocha swoje psy, a one kochają jego. Dlatego sprawdźcie kilka hodowli, zanim się zdecydujecie. Nie sugerujcie się też zbytnio odległością, bo czasem warto pojechać daleko po swoje wymarzone zwierzę. Ale jeśli zależy Wam na przykład na możliwości hotelowania psiaka, to niektóre hodowle oferują taką usługę i wtedy lepiej mieć ją niedaleko miejsca zamieszkania. Pozostaje jeszcze kwestia ceny. Szukanie promocji przy zakupie rasowego psa nie jest dobrym pomysłem, bo właściwe odchowanie szczeniąt po prostu kosztuje. Jednak za ceną muszą iść odpowiednie cechy psa. Oczekujcie malca dobrze odchowanego, odżywionego i w doskonałej kondycji zdrowotnej, którą potwierdzi komplet badań oraz odrobaczeń adekwatnych do wieku. Wymagajcie, by przekazany Wam piesek był zadbany, czysty i pachnący cudownym zapachem szczenięcia. Nie może mieć pcheł. Dobry hodowca wraz ze szczenięciem przekaże Wam wyprawkę. Zazwyczaj znajduje się tam karma, obroża, smycz, zabawka, miska, ale czasem są też inne przydatne rzeczy. Kluczowe jednak będą dokumenty. Kupując szczenię u nas w kraju, wraz z malcem powinniście otrzymać metrykę Związku Kynologicznego w Polsce, na podstawie której, po zarejestrowaniu siebie i psa w oddziale ZKWP, zostaje wystawiony rodowód. Do tego hodowca powinien dać Wam książeczkę zdrowia lub paszport z wpisami potwierdzonymi przez lekarza weterynarii. I jeszcze jedno. Jeśli jesteście na miejscu i macie już hodowcę pod ręką, to zadawajcie mnóstwo pytań. Uczciwy, rzetelny fachowiec chętnie poświęci Wam czas i będzie umiał Wam odpowiedzieć. Pamiętajcie jednak, żeby się wcześniej umówić, bo hodowla zwierząt to sporo pracy i na takie pogawędki trzeba zwyczajnie zarezerwować wolną chwilę. Krok trzeci. Przygotuj dom na przybycie maluszka. Hodowla wybrana, psiak zarezerwowany i teraz czekamy. A to może potrwać. Wykorzystajcie ten czas na przygotowania. Przeanalizujcie potrzeby rasy, którą wybraliście i zastanówcie się przykładowo, co należy kupić. Jeśli nie macie doświadczenia, to trzeba zebrać wiedzę. Musicie też przygotować swój dom oraz domowników na przybycie nowego członka rodziny. Ustalcie wspólnie, jakie zasady będą obowiązywać psa w Waszym domu. Czy będzie mógł swobodnie poruszać się po całym mieszkaniu, czy też niektóre pomieszczenia będą dla niego niedostępne. Jeśli na przykład zdecydujecie, że psiak będzie mógł swobodnie poruszać się po parterze, ale do Waszych sypialni na pierwszym piętrze nie będzie miał dostępu, to zawczasu przemyślcie, jak ten dostęp mu ograniczyć. Dobrym rozwiązaniem są specjalne bramki, które polecam kupić zanim przybędzie pies, bo wtedy od razu będzie wiedział, gdzie nie można mu pójść. Dodam, że przy szczeniaku schody warto zabezpieczać, bo ciekawskie i dość nieporadne młode pieski mogą sobie zrobić na nich krzywdę. O upadek takiego maluszka nie trudno i kłopoty gotowe. Warto zabezpieczyć wszystkie miejsca, w których przechowujecie chemię gospodarczą, środki ochrony roślin, farby, etc. Szczenie jest trochę jak niemowlę i wszystkiego kosztuje, dlatego trzeba uniemożliwić mu dostęp do wszystkiego, co trujące. Dotyczy to również niektórych domowych kwiatów, które mogą być toksyczne. Ale nawet jeśli nie są, a Wam na nich zależy, to lepiej je przed psiakiem schować, bo ten może rozszarpać je na strzępy. Warto też ograniczyć dostęp szczenięcia do wszelkich przewodów czy kabli, których przegryzienie mogłoby być dla niego zgubne. Trzymacie książki, gazety albo ważne dla Was przedmioty nisko na regałach, no to mając małego psa musicie zmienić nawyki, bo szczeniak na pewno się nimi zainteresuje. Póki nie podrośnie i nie nauczy się zasad panujących w Waszym domu, przenieście to wszystko na wyższe półki regału lub po prostu schowajcie gdzieś indziej. Jeśli macie dywany, to w pierwszych miesiącach pobytu szczeniaka w Waszym domu warto je zwinąć i schować, bo nie sądzę, że uda się je ochronić przed zasikaniem.
a miejsce, w którym już raz pojawiły się siuśki, jest potem namiętnie wykorzystywane do tego celu. Przy wykładzinie jest trochę trudniej, ale można ją zabezpieczyć na przykład folią malarską, na której ułożycie tekturę. Trzeba tylko dobrze zakleić brzegi, bo inaczej psiak te zabezpieczenia rozerwie na strzępy. Na początku Waszej wspólnej drogi warto też zastanowić się nad zastosowaniem kuwety z podkładami higienicznymi. Krok 4. Przygotuj swój samochód na przewóz szczeniaka. To ostatni, ale wcale nie najmniej ważny krok. Zanim pojedziecie po szczenie, zadbajcie o jego komfort i bezpieczeństwo podczas prawdopodobnie pierwszego dłuższego przejazdu samochodem w jego życiu. W tym celu najlepiej obejrzyjcie odcinek Tropi do Gradzi, w którym szczegółowo omawiamy zasady podróżowania z psem. Teraz dodam tylko, że dla szczeniaka dobrze jest przygotować specjalną matę transportową. Taka mata jest zazwyczaj wykonana z nieprzemakalnego materiału i pasuje wielkością oraz kształtem do różnych typów samochodów. Mata będzie przydatna, bo niektóre psy nie najlepiej znoszą podróże i zdarza im się wymiotować. Podczas pierwszego przejazdu autem mogą pojawić się też różne inne niespodzianki. Dlatego warto mieć ręczniki papierowe, wilgotne chusteczki do wytarcia rąk oraz foliowe worki. Jadąc po pieska, koniecznie weźcie ze sobą ręcznik, kocyk lub szmatkę, którą podczas pobytu w hodowli trzeba umieścić w legowisku szczeniąt. Przejdzie ona zapachem mamy oraz rodzeństwa i będzie łagodzić rozstanie. Można też poprosić hodowcę o przygotowanie takiego kocyka. Wasz nowy piesek na pewno nie uniknie stresu podczas podróży. Możecie jednak ograniczyć wiele negatywnych bodźców, które będą go drażniły. Usuńcie z samochodu odświeżacz powietrza. Pamiętajcie, że psy mają wybitny węch. W zamkniętej przestrzeni ten zapach będzie dla szczeniaka bardzo męczący i nieprzyjemny. Nie włączajcie też głośno skocznej muzyki. W końcu wieziecie psie dziecko, a jadąc z niemowlęciem też raczej nie urządzalibyście w aucie dyskoteki. Nie zapomnijcie o butelce z wodą i misce. Szczenie podczas dalekiej podróży musi pić. Ale jeśli chodzi o jedzenie, to rzadko przejazd trwa na tyle długo, by psa trzeba było karmić. Poza tym podczas takiej podróży post jest wskazany. Wiadomo dlaczego. Wczujcie się trochę w rolę waszego psiaka. On rozstaje się z mamą i rodzeństwem oraz znanym mu miejscem. Jedzie hałaśliwą metalową puszką z nowymi ludźmi w nieznane. Wokół wszystko pachnie inaczej i wytwarza mnóstwo strasznych dźwięków. Trzeba mu pomóc w tym trudnym momencie. Tyle na dzisiaj. Pamiętajcie o subskrypcji Tropi do Gradzi. I już niebawem ciąg dalszy dzisiejszego tematu, czyli pierwsze tygodnie szczeniaka w nowym domu. Na co zwrócić uwagę, jak skutecznie unikać kłopotów. O tym wszystkim wkrótce na naszym kanale. Do zobaczenia.